Cześć, zobaczymy sobie podsumowanie tego, co udało mi się kupić na giełdzie w Bytomiu 6 czerwca. Zakup jest duży i fajne scyzoryki wpadły. No to zapraszam do obejrzenia. Co my tu mamy? I po kolei, może zaczynając. Na początku giełdy kupiłem taki oto scyzoryczek Gerlacha pełnosprawny. Właściciel chciał 15 zł, ale jak zaproponowałem 10, to sprzedał. No to mamy pierwszą rzecz. Potem sobie trochę pochodziłem. Ceny były raczej wyższe, albo takie jak na internecie. No było parę fajnych rzeczy. Nic szczególnego w dobrej cenie. No i w końcu trafiłem na takie stoisko, gdzie gość miał 3000 scyzoryków i noży i multituli. Dosłownie 3000. No i u niego sobie parę rzeczy wybrałem. Tak jak tu. Mamy taki oto nóż. Najprawdopodobniej francuski. Do lekkiego przeczyszczenia. Ogólnie nożyk fajny. No tutaj wadliwy materiał był na nożu wykorzystany, bo takie coś to jest fabryczne, to nie jest uszkodzone. Ogólnie nieźle się prezentuje duży nożek. Dobra sprężyna. Potem dwa Solagnak, czy jak one się tam nazwą. Ja już je wyczyściłem, bo no były bardzo zabrudzone. Wrzuciłem do myjki ultradźwiękowej, wyszorowałem szczotką, rozkręciłem, przeczyściłem, nasmarowałem. Więc nożyki działają. No to nie jest szlifierka, to po prostu ktoś osełką jakąś diamentową ostrzył. A nożyki ok, kupione. Te wyszły 15 zł, ten 27. Następnie Rogue Rider, czy jak one się tam zwą, chińska marka, ale całkiem fajna. Taki mały scyzoryczek, trochę styl amerykański. Sanremu, bardzo fajny, też 27. No to mu targowałem, u tego gościa zostawiłem w dwóch turach. Najpierw na początku, a potem pod koniec giełdy 295 zł, więc trochę tego wyszło, ale się opłaciło. Tutaj mamy Gerlacha, Syracuse, on wyszedł za dyszkę, czy tam 15 zł, jak za darmo praktycznie, tym bardziej, że takiego stalowego z tym napisem to nie mam ani jednego, nie miałem ani jednego jeszcze. Taki nożyk, nie wiem czy było warto, jeśli ktoś wie jaka to jest marka, z takim listkiem dębu, to proszę o komentarz. Ja niestety nigdzie nie znalazłem producenta, a nożyk jest całkiem fajny, wygląda jak nowy. Może jest nawet nowy, tylko do wyczyszczenia. Wszystko fajnie działa. Więc spoko. Kolejny nożyk. No to zadyszkę taki Reinhardt's Inox. No, zmęczony do wyczyszczenia, ale jak umyję te okładki, to powinien być jeszcze spoko. No niestety oksyda zlazła od używania, od noszenia. Tutaj jest w lepszym stanie. Mam kilka tych scyzoryków, to będzie do zestawu z paseczkiem. Taki stary radziecki, lata 60. Niklowanie zlazło. Niestety z narzędzi też do wyczyszczenia. Ale nie miałem takiego, drogi nie było. A te starsze radzieckie są fajne nawet. Najdroższym zakupem z tego pakietu to jest taki oto Pradal Evolution. No on wyszedł 47 zł albo jakoś tak. Do wyczyszczenia lekkiego i nasmarowania. Tak, poza tym to jest jak nowy praktycznie. Nigdy nie oszczony, poza fabryką. Jeszcze ostry, zgrabny, drewienko ładne, mechanizmy sprawne. Tutaj jest coś go zaczęło może brać, nie wiem.
Nasmaruje się i będzie. Sobie tak klika. Dosyć mocna sprężyna, więc fajnie. No i ostatnim zakupem od tego sprzedającego jest taki oto wypasiony scyzoryk Mikow, Czechosłowacja. Piękny egzemplarz. Ktoś go oszczył niedawno, ale zrobił to w miarę umiejętnie. Tutaj mamy narzędzia. To też było zaoszczone, ale nie jest chyba bardzo skrócone. Może był trochę bardziej ostry szpic. Wszystko działa, wszystko pełnosprawne. I ten scyzoryk był za jedyne, żeby wam nie skłamać, 28 zł mniej więcej. A widziałem takie, że chodzą po 100-150 różnie. Nawet go mam chyba w jednej książce o scyzorykach myśliwskich świata. Więc bardzo fajnie, że wpadł. Raczej długo u mnie zostanie. No i od tego sprzedającego to by było wszystko. Jeszcze tam trochę łaziłem na giełdzie. Było jedno stoisko, mieli Kamilusy i tak dalej. No tutaj mamy Kamilusa z 80 roku. 3 dychy kosztował, bo uszkodzony jest pin, brakuje jednego narzędzia. Na ostrze wygląda jak wygląda. Jest do regeneracji. Miałem nadzieję, ma dobre sprężyny, że będą do mojego Imperiala pasować. Niestety okazało się, że najprawdopodobniej nie, więc transplantacja się nie będzie odbywać. Szkoda trochę, bo fajnie by było go naprawić, a tak to. Poza tym w jednym miejscu były trzy scyzoryki Bundeswehry, Victorinox i dwa innych firm. Wszystkie po 50 zł. Wziąłem tego Victorinoxa, pomimo tego, że jeszcze jest uszkodzone, to no to tutaj jest milimetr. To jak się ubierze, to nawet nie będzie tego widać. A tak to jest bardzo ładny, więc jak go podszlifuję lekko i wyczyszczę, to będzie bardzo dobrze się prezentował. Noszczy się od nowa i będzie spoko nóż. No i ostatni zakup, który poczyniłem. Jeden z ostatnich, bo ostatni to był ten Victorinox, przedostatni ten. Ale bardzo fajne zakupy. Zrobiłem mu takiego u gościa, który trzymał rzeczy na plandece, na ziemi. Miał kilka scyzoryków niemieckich starych, ale chyba 6. 4 były niesygnowane albo słabszy jakiś film. A tutaj mamy taki bardzo ładny scyzoryczek. No jest Solingen tylko. Mosiężne przekładki. Ładny, pełnosprawny, nówka, sztuka, nigdy nie używany. Stainless. Bardzo ładny scyzoryk, ale najlepszym zakupem tej giełdy jest chyba ten. Ale mamy tutaj scyzoryczek firma SMF. Firma SMF Solingen. No troszkę było oszczone, ale niewiele. Tutaj też lekko oszcze. Coś mu dolega, ale można to wybaczyć. No, scyzoryk jest przedwojenny. Podejrzewam, że lata 30. Solingen Metalwerk Fabrik. Bardzo fajny egzemplarz. I jak go wziąłem do ręki, to coś mi nie pasowało z tymi kładkami, bo to nie stal, nie aluminium. Takie żółtawe to tak myślałem, że jakiś mosiądz albo coś. A w domu oglądając już na spokojnie okazało się, że mamy tutaj próbę srebra 800, czyli najprawdopodobniej to jest srebro z miedzią w stosunku 80:20. Więc super. Za taki scyzoryk tej firmy to trzeba zapłacić 60-80 zł, a za taki scyzoryk ze srebrnymi okładkami to podejrzewam, że spokojnie 150 można by wołać i prędzej czy później ktoś by chciał go kupić. Bardzo się cieszę, że mi wpadł. Tym bardziej, że oba te scyzoryki, ten i ten, były kupione po 20 zł. Gość chciał 30, ale wziąłem dwa, to po 20 udało się kupić. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę.
On trafi do mojego zestawu tych najfajniejszych scyzoryków, najstarszych. No i tak się prezentuje zakup. Dosyć dużo, bo 16 noży. Niektóre mniej warte, niektóre więcej. Ogólnie wydane niecałe 400 zł. A z paliwem i dojazdem 400. Za te 16 nożyków to wyszło po mniej więcej 25 zł. Więc sami ocencie, czy było warto. Ale wydaje mi się, że było. Gdyż powiedzmy, że liczymy tego 120, 140, no to 260. Za takiego 100 minimum to 360. No i co? No i pozostałe noże praktycznie darmo. No ten Victorinox niechby poszedł za 50 i te 4 noże zwracają mi resztę. Czyli 12 noży w gratisie. W stosunku do cen na internecie. Dobra. Na kanale jest już pewnie film ponad 1,5 godzinny z takiego spaceru na lajcie po giełdzie. Nie filmowałem za bardzo zakupów samych, no bo brakowało mi ręki, a potrzebowałem obejrzeć to, co kupuję. Ale jak zaopatrzę się w lepszy sprzęt, to pewnie też to będziecie widywać czasem. Dzięki za obejrzenie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o scyzorykach, nożach składanych, starych, nowych, polskich i zagranicznych, to zapraszam do subskrypcji kanału, naciśnięcia powiadomienia, dania łapki w górę i napisania komentarza. Dzięki, na razie.